Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Tomek. Osoby nowe na tym kanale, witam serdecznie. Planuję sobie zrobić dłuższą serię, bardziej może pogadankową, z The Binding of Isaac, z Repentance Plus. Kiedyś faktycznie sporo grywałem, potem miałem dłuższą przerwę, jeszcze parę streamów mam z Isaaca na kanale już przygotowane. Gdzieś tam w Twitch Mode sobie grywaliśmy, ale postanowiłem, że będzie to gdzieś tam taka dłuższa seria. Na zasadzie bardziej od 0 do 100%, także kasujemy save'a pierwszego, jakiego mieliśmy, i zobaczymy, dokąd nas to prowadzi. Z modów, moi drodzy, mamy tylko external item description. Jeżeli macie jakieś fajne mody, którymi można by było się pobawić, to zachęcam do zostawienia komentarza i będziemy myśleć nad dodaniem w kolejnych ranach. A w tym momencie, moi drodzy, zapraszam was na pierwsze podejście. Może na hardzie. Czemu by nie? Od razu by się dwie rzeczy za jednym zamachem załatwiło, prawda? Isaaczkiem. Standardowo, czyli Isaaczek bez kostki D6. I zobaczmy, czy się w ogóle cokolwiek uda nam tu ugrać. Przyznam, że bardzo dawno temu w to grałem i kiedyś faktycznie sporo miałem poodblokowywane. I jakby tą pamięć mięśniową w padzie to miałem dosyć dobrą, a w tym momencie to wiecie, mogę się traktować za totalnego leszcza, jeżeli chodzi o Isaaczka. Zwłaszcza patrząc się na innych, jak potrafią w to katować. Ale no dobra, nie lubię was w tym pokoju. Kurczę, dobra. W ogóle, co tam u was słychać ciekawego? U mnie, o dziwo, pogoda w końcu zaczęła dopisywać jak należy. Wiosennie się zrobiło, pięknie, przyjemnie, aż się chce wychodzić na pole. Tylko że... O, co to jest? Damage up, ok. Speed down niestety, range zwiększony i do tego jeszcze zwiększone zdrowie. Ja bym to wziął, mamy jedno serduszko, to mi odzyska? A dobra, chociaż jedno, ok. Wiecie, wiosna przyszła, jest miło, jest przyjemnie, sezon grillowy w pełni. Ale jak ktoś ma gdzieś tam swoje ogródki czy coś takiego, to się zaczyna inny sezon. Sezon wkurzania się na rosnącą trawę. Wiecie, teoretycznie można by było to zostawić i zrobić sobie z tego łąkę kwietną. Fajny pomysł. Ale wydaje mi się, że większość gdzieś tam celuje w ładnie przystrzyżony trawniczek. Ja niestety też tak mam, że chciałbym, żeby ta trawka była naprawdę ładna. Co to jest? Okej, dobra, żyję. Także wiecie, koszenie pełną parą co parę dni i po prostu no już szajby idzie dostać przy tym, szczerze powiedziawszy. Dobra, kolejne. O Jezu, poważnie. Brak speeda tutaj to będzie problematyczny, muszę przyznać. Dobra, całe piętro? Całe piętro. Lecimy na bossa. Okej. Dobrze, że się trafił w miarę prosty bossik, aczkolwiek jak się ten mały szkrab odczepi, to już nie będzie tak prosto, bo ta gnida mała jest bardzo szybka. Niby go gdzieś tam
łzami możemy go odpychać, ale no nie jest to przyjemny boss. Health up. No dobra. Niech będzie, aczkolwiek liczyłbym może na jakiegoś Tearzapa. A bo jeszcze w połączeniu z damage upem, no to by było naprawdę w porządku. Dobra, 100% na Devil Room, ale nie liczyłbym na to. Nie ma szans. Niestety musimy nie otrzymać obrażeń na czerwone serduszka, bo chyba na Soul Heartach mogę otrzymywać obrażenia i wtedy się szansa na Devil Room czy tam Angel Room nie traci, ale przy czerwonych już niestety tak. Wiecie, jak się będę mylił, bo ja parę rzeczy, coś tam pamiętam jeszcze z Zajzaczka, tylko czasem po prostu mogę niezłe głupoty mówić, z racji takiej, że go nie pamiętam aż tak dobrze, nie jestem na bieżąco. Więc bardzo bym was prosił o poprawianie w komentarzu. Wiecie, ja też się wtedy szybciej gdzieś tam nauczę. Już będziecie mogli mnie mniej poprawiać. Jezu. Dobra, Treasure Room by się przydał. Jest słabo, a akurat Treasure Roomów to bym nie chciał omijać. Hejką, ja nie mam achievementów. Teraz to widzę, czekajcie. Exit game, czy jak ja wyłączę moda... Ojejku. Dobra, dokończymy sobie to podejście, bo niestety, ale ten mod powoduje, że są achievementy wyłączone. Jak macie pomysł, czy da się to jakoś inaczej włączyć, bo ja wiem, że w Repentance Plus jest z automatu włączone włączone są opisy itemów, tylko pierwszy raz trzeba je podnieść, żeby się pojawiały w następnych podejściach. A nie wiem, czy z tym modem z warsztatu Steama na opisy, które są już od samego początku do wszystkich itemów. Spelunker Hat. Okej. Secret and Super Secret Room. Okej. Damage from falling projectiles. No dobra. A, i odkryje nam Secret Roomy. Dobra. Fajnie. No niestety. Lipa totalna. No, także co ja mówiłem? No, pytanie, czy da się korzystać z tego moda z warsztatu Steama na opisy itemów, tak żeby jednak postęp w grze się odblokowywał. A my idziemy sobie na drugiego bossa, jakim jest Los Cupos. W miarę prosty boss. Jeszcze jak się go da uniknąć, właśnie całkiem w porze pokój się trafił, bo on się blokuje na tych kupach. Aha, już mamy zmniejszony procent na Devil Room z tego co widzę. Jezu, ale mam katar, moi drodzy, sorry wielkie. Może głos mogę mieć mocno zmieniony, ale jest sezon alergiczny, także wiecie. Akurat ja jestem z tych alergików, którzy jak coś pyli, no to w momencie nie mam jakichś tam problemów gdzieś może z oddychaniem, jak co po niektórzy. Ale tak,
katar, plus do tego kichanie i to nie jest kichanie na zasadzie, że raz kichnę i jest po temacie. O nie, nie. Ja potrafię z 5-6 razy pod rząd kichnąć. I do tego oczywiście oczy załzawione i gdzieś tam problem z zatokami. Się robi. Ja akurat tą alergię mam od dziecka. Z wiekiem mi to niestety nie przeszło, tak jak to zazwyczaj może się wydarzyć. I jednego jestem na pewno pewien, że jak jest okres pylenia drzewa lipy, to na to mam 100% pewności, że mam na to alergię, bo wystarczy, że stanę gdzieś w pobliżu właśnie tego drzewa i po prostu w sekundę dostaję takiego kataru, że po prostu ciężko mi w ogóle się jest odzywać. A na coś mam jeszcze na pewno, ale wiecie, nie robiłem testów, przecież. Więc wiem, że na coś mam jeszcze, na jakieś inne pylące rzeczy. Tylko pytanie teraz główne na co? Dobra, odkryjmy sobie ten secret room. Bateryjka. No dobra. Jakby się trafił jakiś fajny item bateryjkowy, nie pogardziłbym, powiem szczerze. Dobra. Jaki jest wasz w ogóle najgorszy przeciwnik w Isaacu? TechX. Tak, pamiętam ten item. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Dobra, czyli jest szansa, że jakkolwiek przeżyjemy. No moim jakby najgorszym nemesis w Isaacu to są te, one się nazywają host huty, chyba. Wiecie, te czaszki, które są cały czas zakryte i dopiero jak się gdzieś tam podejdzie do nich, to one się odkrywają. Dopiero wtedy można je atakować. Nie pamiętam, chyba Host Hut się nazywał. Ale dobrze, że się trafił nam całkiem przyjemny item. I mam wrażenie, że dopóki jesteśmy na początkowej fazie gdzieś tam zbierania rzeczy, itemów i mamy save'a od nowa, to lepsze itemy się będą częściej trafiać. Bo one są chyba z automatów tej początkowej puli itemów dostępnych. Kurczę, nie mam bombki, nie mam bombki. Trudno się mówi. Nawet nie mam kluczyka. To też nie jest fajne, bo mam w sumie całkiem dużo coinów, więc chętnie bym się nawet wybrał do Pretty Fly. No, chętnie bym się wybrał w ogóle do sklepu. Ale dobra. Skoro nie ma, no to nie ma. Nie ma rady. No i po Devil Roomie. O Jezu. Kurde, przeciwnik boss nie jest zły, ale jak ma te ataki właśnie, to jest dramat. Speed, shot, speed. No dobra. Niech będzie. Lecimy dalej. No i w ogóle pierwsze podejścia będą dosyć krótkie. No to wiecie, to będzie raptem przejście do... Czekajcie, do serca matki? Chyba tak. Chyba jest pierwsze serce matki. Nie, to nie jest serce matki. To jest po prostu do matki z tym... z nogą, co ona będzie tak z góry zrzucać. Są bombki? Item nie, to jest aktywny. Tak, aktywny itemik. Te mędy też są irytujące.
O, nie. Proszę, zostaw mnie. Czy ja muszę to ładować do samego końca? Nie. The Devil. Damage up. No dobra. Sobie zostawię to na walkę z bossem. Ale się do dupy trafił pokój. Strasznie go nie lubię. Oni są tak wkurzający. Dobra, mam przynajmniej jeden kluczyk. Co to jest? 6 coinów, bomby i klucze. Libra, aha, on balansuje Start Challenge. Okej. Weźmy sobie, bo go nie podnosiłem. No, poszedł damage up. Ejku. Ale dobra. Przynajmniej speeda żeśmy dostali. A raczej go odzyskaliśmy. O, wow, no, nie dało się. No nie dało się inaczej. Co to za piguła? Tears down. Dobra, to, czyli to co mówiłem, że się może uda, to się jednak nie ma prawa udać, moi drodzy. Ojejku. Dobra. No dawaj. Otwórz japę. Otwórz japę, proszę cię. Serio? Ja jeszcze dostałem obrażenia. No dobra. 19 coinów. No. Dawaj. No, otwieraj. Halo? No. Dobra, wejdźmy sobie do sklepu. Bogo bombsy. All bombs drop become double bombs. A weźmy. Co mi szkodzi? Secret room. Bombki, niech będą. O, kamień z X-em tu jest. Solharcik, no i mi miło. Dobra, przejdźmy sobie tędy. To jest super secret room z bateryjkami. Że tak powiem mech. Bardzo mech. W ogóle był ktoś na koncercie Metaliki? W Chorzowie? Chyba po raz trzeci byli w Chorzowie, bo oni zazwyczaj bywają niestety na Narodowym. Mówię niestety, bo byłem, czekajcie, 2 razy na koncertach właśnie na Narodowym. Raz byłem na właśnie AC/DC. I Jezu, jaka tam jest fatalna akustyka. Nie wiem, czy ktoś bywał na koncertach właśnie na Stadionie Narodowym, ale to jest po prostu dramat. A oni z takimi większymi zespołami, no to wiecie, celują, mam wrażenie, że na zasadzie, że żeby nie było, że niepotrzebnie stadion wybudowany, to ciśniemy wszystkich większych artystów na Narodowy, na koncerty, a po prostu tam się nie da tego słuchać. Jest tragedia pod kątem akustycznym. Wszystko się odbija, jest pogłos. Nie wiadomo, jak dobre nagłośnienie by dany zespół miał i za jakie miliony to nagłośnienie by było. Tam się po prostu nie da. Tam się nie da zrobić dobrego nagłośnienia. Cała architektura tego miejsca powoduje, że tam się nie da po prostu robić koncertów. Dlatego też się w sumie was pytam, czy ktoś był w Chorzowie, bo ja jeszcze nigdy nie byłem na żadnym koncercie właśnie w Chorzowie. I jak tam wygląda sprawa akustyki, bo słyszałem, że dużo lepiej. Zresztą, wiecie, od Narodowego to naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakich cudów mieć, żeby zrobić lepszą akustykę.
No serio, nawet na jakichś podrzędnych salkach, gdzieś tam w klubach studenckich czy coś, to potrafi być dużo lepsze nagłośnienie przy dużo mniejszych zespołach niż na narodowym. Z zespołem, który wie co robi pod kątem nagłośnienia i wie jak to ma ustawić, żeby to było dobrze, a po prostu nagłośnieniowcy, dźwiękowcy, nagłośnieniowcy? Dźwiękowcy nie są w stanie po prostu ustawić się tak, żeby na narodowym było dobrze. Tearsy, no dobra. Wiecie co? Ja sobie wezmę tego Dry Baby. On mi będzie blokował pociski. Spectral Tears. Weźmy sobie to. Czemu by nie? No i dobra, już się coś nam zwiększyło tutaj. Kolejne piętro. Przedostatnie. No to serio nawet jeszcze tak wrócę, bo akurat na AC/DC byłem 2 razy w życiu. Raz byłem na tym opuszczonym lotnisku w Warszawce. Czekajcie, na Bemowie? Na Bemowie byli, ale to naprawdę lata temu było. I tam nagłośnienie było wspaniałe. Wiecie, otwarta przestrzeń, super, wszystko było idealnie słychać, a na narodowym to naprawdę no nie dało się. Już pomijam to, że wiecie, no AC/DC to są kurde już dziadki, nie? Jakby na to nie spojrzeć, Angus Young, czy gdzieś tam główny gitarzysta, jakby twarz AC/DC, ma już swoje lata. I też już, wiecie, gdzieś tam najbardziej ikoniczny ich kawałek, Thunderstrike? Chyba to był ten kawałek, co on tak zapiernicza, wiecie, palcami, żeby przez cały utwór. To słychać było, że już nie daje rady, chłop. To już nie są te lata i to już nie jest ta biegłość, wiecie, w kontrolowaniu swoich kończyn. I słychać było, że się po pierwsze męczy przy tym i dwa nie nadąża po prostu. Musieli całkowicie zmienić rytm całego utworu. Lockdown, no przecież. Musieli całkowicie zmienić rytm utworu i w ogóle na samym początku nie byłem w stanie powiedzieć, co oni grają, co za kawałek akurat jest grany, bo tak pozmieniali, nie? Ale fajnie, że jeszcze grają, jeszcze młodsze osoby są w stanie ich poznać na żywo. A nie tylko, wiecie, ze Spotify'a lub innych Apple Musiców i innych dziwnych stron streamingowych. Ale to też, wydaje mi się, że to był tak naprawdę ich ostatni koncert, może przedostatni, Aquarius. Dobra, nie brałem tego, więc tak czy siak chyba muszę to wziąć. Dobra, Secret Room. Przycisk R. No to się zaczyna grubo. No dobra. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda dotrwać z tym przyciskiem R i w odpowiednim momencie go użyć. Ale jaka jest szansa na... Co to jest? Pretty Fly, ok, Devil. Tears Range Up, dobra, weźmy sobie to. Ja nam to pozwiększa statystyki. Normalnie jakby gra wiedziała, że nagrywam odcinek
i chciała mi pomóc. Dobra. No to lecimy w stronę bossa. Okej. O, kamień z X-em. Kamień z X-em. Dużo coiników. 24. No dobra. Mamy jedno serduszko. Przyznam, że nie za dużo. Jezu, połowa serduszka. Połowa serduszka jest. O, nie. Nie. Mamo. Za co? Kurde, nie zdążyłem cisnąć przycisku. Ajajajajaj. No dobrze. Moi drodzy, to by był pierwszy odcinek w takim razie. Także możecie mi dać znać w komentarzach, kto tam był może na koncercie w Chorzowie, plus czy da się tak zrobić, żeby ten mod na opisy itemów nie był blokowany przez Isaaca, żeby te achievementy jednak wpadały. Ja wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki, pa pa!